Dzień dobry, witajcie kolejny raz w warsztacie dla amatora. Dziś dowiecie się, w jaki sposób wymienia się sprzęgło w BMW 1150. Zobaczycie, jak wygląda sprzęgło wielokrotnie przypalone w głębokim piachu. Będziecie mogli ocenić, jak bardzo jest odporne na takie traktowanie. Porównamy nową tarczę i taką używaną z przebiegiem mniej więcej 90 000 kilometrów. Dowiecie się, co szybciej się zużywa. Wielowypust czy okładziny tarczy. No i ile jest tutaj tych milimetrów do nitów. Dowiecie się i zobaczycie na konkretnym przykładzie, dlaczego taka wymiana nie powinna kończyć się na samej tarczy i jak ważna jest ocena docisków sprzęgła. Zobaczycie, co tam po demontażu jeszcze warto zobaczyć i jak wymienić przy takiej okazji przewód hydrauliczny sprzęgła. No i oczywiście pokażemy, jak wymienić kompletne sprzęgło, bo to temat główny. Temat może wydaje się trudny i mnie kiedyś wydawał się skomplikowany, ale tak naprawdę to prosta sprawa wymagająca tylko cierpliwości i dokładności, bo przecież wszystko jest proste, jak się wie. Tak więc już za chwilę, ile newtonometrów, jakie narzędzia i co do czego przykręcić. Krok po kroku i ze szczegółami. Zapraszam na warsztat. Witaj w warsztacie dla amatora. Jeśli lubisz serwisować swój motocykl samemu, jeśli korzystasz z tutoriali na YouTube, zapraszamy Cię do naszego warsztatu. Dowiesz się i zobaczysz krok po kroku, jak samodzielnie wykonać drobne i te bardziej skomplikowane naprawy. Wszystkie przedstawione instrukcje podparte są informacjami z BMW Database dla mechanika BMW Motorrad oraz wiedzą zebraną od użytkowników. Zapraszamy Cię do subskrypcji i witaj w warsztacie najłatwiejszym z możliwych. Pracę rozpoczniemy od pozbycia się zbiornika paliwa. Jak zdemontować i zamontować zbiornik możecie zobaczyć w tym filmie na kanale Jarko Motocyklem. Jeśli motocykl wyposażony jest w gmole, tak jak tutaj, na przykład firmy HEAD, musimy je zdemontować. W ten sposób uzyskaliśmy dostęp do śrub mocujących ramę do silnika. Odłączamy i pozbywamy się akumulatora. Nasza praca będzie polegać teraz na odłączeniu wszystkich elementów spinających ramę z silnikiem. To m.in. airbox oraz kilku przewodów elektrycznych.
Konieczne jest odpięcie przewodów paliwowych prowadzących z regulatora ciśnienia do wtryskiwaczy. Możemy to zrobić, pozostawiając wtryskiwacze w przepustnicach albo w przewodach. Decydujemy się również na demontaż przepustnic. Można całą pracę próbować wykonać bez tego, ale dzięki takiemu zabiegowi będziemy mogli zajrzeć do przepustnic i łatwiej będzie nam pokazać pracę przy sprzęgle, podnosząc ramę jeszcze wyżej. Zwróćcie uwagę na pancerz linki gazu. Jeśli się z jakichś powodów wysunie, musi wrócić w to samo miejsce. Po lewej stronie powtarzamy wszystkie prace. Tutaj będziemy mieli jeszcze do odpięcia kilka przewodów elektrycznych. Zwracamy szczególną uwagę na pancerz linki gazu. Jego końce powinny pozostać na miejscu. Dobrym zwyczajem jest pozostawienie śrub, tam gdzie to jest możliwe, na swoim miejscu. Teraz airbox. Przymocowany jest do ramy tymi trzema śrubami. Po lewej i po prawej stronie motocykla oraz wewnątrz obudowy. Teraz przejdziemy na chwilę na tył motocykla. Zdemontujemy układ wydechowy.
W motocyklu katalizator zastąpiono tak zwanym trójnikiem. Jeśli mamy katalizator na wyposażeniu, czynności będą identyczne. Jest kilka możliwości odłączenia naszego katalizatora lub trójnika. Możemy próbować odkręcić sondę lambda. Najlepszy będzie do tego klucz, przez który będziemy mogli przeprowadzić kabel. My wybieramy najprostszą opcję z podwieszeniem trójnika gdzieś na motocyklu. Ale możemy również przeciąć kilka opasek i odpiąć wtyczkę w tym miejscu. Zacisk mocujemy tymczasowo tutaj. Zostanie później zdemontowany z całym zespołem podnóżka. Teraz czas na demontaż tylnego amortyzatora. Łączy paralewer z ramą. Ramę będziemy podnosili do góry, a paralewer zostanie wysunięty z motocyklem razem ze skrzynią biegów. Rozpięcie tych elementów jest konieczne. Czas na rozrusznik. Zaczynamy od obudowy.
Do rozrusznika przymocowane są dwa przewody. Cienki, zasilający automat, wysuwający Bendix i gruby, główny, zasilający silnik rozrusznika. Jeśli dawno nie odkręcaliśmy śrub rozrusznika, można im pomóc kilkoma uderzeniami młotka. Po demontażu rozrusznika i odpowiednim ustawieniu koła zamachowego mamy możliwość oceny stanu wieloklinu, tarczy sprzęgła i grubości okładzin. Jak to łatwo zrobić i podjąć ewentualną decyzję o wymianie sprzęgła, możecie zobaczyć w tym filmie. Przecinamy opaski mocujące kable do ramy. Wszystkie, które mogą utrudnić podniesienie ramy do góry i odkręcamy kosz akumulatora od skrzyni biegów. Teraz odma silnika. Rozłączamy jedynie opaskę przy obudowie filtra powietrza. Ta opaska jest nieoryginalna. Możecie spotkać się tu z zupełnie inną. Konieczne jest odpięcie dźwigni zmiany biegów od skrzyni biegów. Demontujemy teraz cały zespół podnóżka z pompą hamulcową, zbiornikiem płynu, dźwignią nożnego hamulca i naszym wcześniej przymocowanym tutaj zaciskiem hamulcowym.
Odkręcając te śruby po obydwu stronach motocykla, odłączamy całkowicie naszą ramę od skrzyni biegów. Teraz czas na śruby z przodu ramy. Poluzujemy tą nakrętkę, a szpilka, do której jest przykręcona, utworzy nam oś obrotu ramy. Aby to zrobić, musimy całkowicie wykręcić najpierw te dwie śruby wewnątrz rurek. Luzujemy nakrętkę na szpilce przebiegającej przez całą szerokość ramy. Luzujemy, ale nie odkręcamy. Próbujemy podnieść ramę do góry. Sprawdzamy, czy nie zapomnieliśmy o czymś. Czy na przykład jakiś kabel nie blokuje ruchów ramy. Tak podniesiona rama pozwoli nam na demontaż skrzyni biegów i dostanie się do sprzęgła. My odepniemy jeszcze dwa przewody, które ograniczają ruch ramy. Nie jest to konieczne, ale nam będzie łatwiej operować kamerą. To jest przewód hydrauliczny sprzęgła. Zwróćcie uwagę, że pomiędzy gumową osłonką a pancerzem zbiera się i zatrzymuje woda. To drobny błąd konstrukcyjny. Zbiera się tutaj i zatrzymuje na metalowej końcówce.
Woda płynie z góry pod gumową osłonką i zostaje uwięziona na dole. Dostaje się tędy. Przed ostatecznym demontażem skrzyni pozostało kilka drobiazgów. Odpinamy czujnik skrzyni biegów. Śledząc przebieg kabla, odnajdziemy złącze. Pozostało nam zdemontować przewód hydrauliczny, jeśli zamierzamy go wymienić. Jeśli nie, nie ma sensu rozszczelniać układu. BMW proponuje demontaż wysprzęglika ze skrzyni. Żeby to wcześniej zrobić, musimy zdemontować rozpórkę. Tłok wysprzęglika jest na tyle długi, że bez tego wyjęcie wysprzęglika się nie uda. Zwróćcie uwagę na to miejsce. Wysprzęglik powinien być tutaj całkowicie suchy. Jeśli tak nie jest, świadczy to o uszkodzeniu jednego z elementów wysprzęglika albo uszczelniacza w tym miejscu. Jeśli ten zimmering jest uszkodzony, znajdziecie tu olej ze skrzyni biegów. Tutaj wszystko jest dobrze. Rozpórkę wkładamy tymczasowo na swoje miejsce. Posłuży nam jako uchwyt przy wyjmowaniu skrzyni.
Teraz użyjemy takich dwóch prowadnic do wysunięcia skrzyni. Porozmawiamy o nich pod koniec filmu. Dobrym patentem jest odkładanie różnych śrub w taki sposób. Mogą różnić się na przykład długością i rozmiarem, ale śruby skrzyni akurat łatwo przywrócić na swoje miejsce. Tutaj powinno być sucho. Spore ilości pyłu są rzeczą normalną. Niepokojące powinny być tylko ślady oleju w obudowie koła zamachowego i na przykład na tej półce. Jak wiadomo, najczęstszą przyczyną naprawy, wymiany sprzęgła jest wypracowany wieloklin tarczy bądź wałka sprzęgłowego. Tutaj po blisko 82 tysiącach kilometrów nie ma nawet śladów smaru. Do odkręcenia docisku sprzęgła od koła zamachowego wystarczy nam imbusowa piątka. Wszystkie 6 śrub ma ten sam rozmiar. Koło zamachowe możemy zablokować w dwojaki sposób. My użyliśmy do tego narzędzia znanego z wcześniejszych filmów. Pręta, którym blokowaliśmy koło zamachowe, na przykład do ustawienia luzów zaworowych. Trzeba tylko znaleźć odpowiednią pozycję koła względem obudowy. Obejrzymy teraz wszystkie elementy sprzęgła.
Producentem docisku jest Zachs. Ten producent dostarczał sprzęgła na pierwszy montaż. Przyjrzymy się dokładnie dociskowi sprzęgła i tarczy. Motocykl jeździł dość sporo w terenie i sprzęgło było kilka razy mocno przypalone. Na początek obejrzymy tarczę, której okładziny wcale nie wyglądają źle. Na przylgach docisku wyraźnie zaznaczyły się niebieskie ślady przegrzania. Można zauważyć drobne nierówności, które wcale nie dyskwalifikują tego sprzęgła. Na pierwszy rzut oka można by je delikatnie zmatowić drobnym papierem ściernym i przywrócić do pracy. To wstępna i często błędna ocena. Tarcza sprzęgła. Do nitów pozostało jeszcze trochę miejsca. Na pewno okładziny nie osiągnęły granicznego zużycia. Grubość okładzin mierzona mniej więcej do połowy szerokości okładzin to około 5,9 mm. Porównamy ją z nową tarczą. Jej producentem jest również Zachs. Zużycie tarczy na obwodzie wyraźnie się różni. Nowa tarcza to grubość około 6,5 mm. Zmierzymy dokładnie grubość okładzin i ustalimy minimalną grubość, przy której powierzchnia okładziny zrówna się z nitami. Nity to 4,45 mm. Jeśli okładziny osiągną ten wymiar, docisk spotka się z nimi. Grubość okładzin nowej tarczy Zachs to 6,65 mm. Zatem minimalna grubość okładzin, przy której tarcza powinna być wymieniona, to 4,5 mm, odrobinę powyżej 4,45 przy założeniu, że okładziny po obydwu stronach zużyją się tak samo. Ale tarcza nie zużywa się tak samo na całym promieniu. Na zewnątrz zużywa się szybciej. Tyle milimetrów mamy po około 82 000 kilometrów. Jednak prawdziwy problem przedwczesnego zużycia sprzęgła leży tutaj. Jeśli dobrze się przyjrzymy, wieloklin ucierpiał dużo bardziej niż okładziny. Miejsce współpracy tarczy i wałka sprzęgłowego to newralgiczne połączenie, najsłabszy element całości. Teraz wyjmiemy popychacz sprzęgła i za chwilę obejrzymy wieloklin.
Kiedy wciskamy klamkę sprzęgła, wysprzęglik zamontowany w tym miejscu popycha laskę popychacza, która naciska na sprężynę membranową i rozsprzęgla napęd. To jest filcowy uszczelniacz chroniący wysprzęglik przed pyłem. Wewnątrz wałka nie powinno być oleju. Obejrzymy teraz wieloklin wałka. Na nim też pozostały tylko drobne ślady wyschniętego smaru. Ten wieloklin jest zrobiony z twardszej stali niż wieloklin tarczy. Wypracowane, współpracujące ze sobą luźno wielokliny mogą dawać objawy w postaci stukania z układu napędowego na biegu jałowym. Trwałości współpracy tych elementów nie pomaga fakt, że zamontowane w motocyklu wielokliny nie pracują na całej swojej długości. Tarcza jest kilka milimetrów wysunięta. Jak zdiagnozować taką usterkę bez rozbierania motocykla i jakie są sposoby na usprawnienie tej wady konstrukcyjnej, możecie zobaczyć w tym filmie. Tak więc najczęstszą przyczyną wymiany sprzęgła jest ten wieloklin. Jeśli nie zrobimy tego w porę, motocykl może się zatrzymać albo zużyciu ulegnie również ten wałek. Ten ma 176 000 km przebiegu i został zakwalifikowany do dalszej pracy, a motocykl będzie miał już trzecie sprzęgło. Ale czy wystarczy wymiana samej tarczy, czy będzie dobrze współpracowała ze starym dociskiem? Mamy tutaj tarczę tego samego producenta, starą i nową. Zobaczymy, co będzie się działo, jeśli pozostawimy stary docisk sprzęgła. Szylga docisku nie zużywa się tak samo na swoim wewnętrznym i zewnętrznym obwodzie, podobnie jak tarcza. Możemy to w prosty sposób zbadać. Ten docisk jest bardziej zużyty na wewnętrznym obwodzie. Jeśli ograniczymy się jedynie do wymiany tarczy, nowa tarcza nie będzie dobrze współpracowała ze starym dociskiem. Sprzęgło będzie pracować tylko na zewnętrznym obwodzie, tam gdzie docisk uległ mniejszemu zużyciu. Grozi to ślizganiem się sprzęgła, szybszemu zużyciu tarczy, a w najgorszym przypadku uszkodzeniem okładzin. W
tym przypadku sprzęgło będzie pracować jedynie na zewnętrznym obwodzie. Wewnętrzny będzie luźny. Stara tarcza i stary docisk dopasowały się podczas długiej pracy. Tutaj takiego problemu nie ma. Będą współpracowały na całej szerokości. Więc jeśli wymieniamy tarczę, powinniśmy wymienić również kompletny docisk lub rozważyć jego przetoczenie. My zamontujemy nowy komplet. Producentem sprzęgła jest Sachs. To jest oryginalne sprzęgło z logo BMW. Jego producentem jest również Sachs. Dopisano na nim jedynie logo BMW. Sprężyna membranowa. Zaniedbywany element. Rzadko pęka. To miejsce współpracy z dociskiem. Nie widać zużycia, jedynie drobną rysę. Tutaj jest OK. Teraz porównamy nową i starą. Nie mamy możliwości zbadania siły docisku, ale widać, że na pewno jest inna. Wysokość starej sprężyny jest mniejsza. Nie dawała żadnych objawów. Sprzęgło nie ślizgało się. Decydujemy się na wymianę tarczy, kompletnego docisku, sprężyny i kompletu śrub sprzęgła. Producent zaleca wymianę śrub przy każdej wymianie sprzęgła, co może być powodem, choćby zużycie ząbków blokujących śrubę, bo na tym połączeniu nie stosujemy kleju. Ważna jest również ocena miejsca współpracy popychacza i sprężyny. Jeśli łożysko wyciskowe nie domaga, te miejsca mogą ulec wytarciu. Na elementach docisku znajdziemy oznaczenia białą farbą. Można się doszukać informacji, że podczas montażu obydwa znaki powinny być przesunięte względem siebie o 120 stopni. Miałoby to wpływać na późniejsze, prawidłowe wyważenie całego zespołu. W instrukcji serwisowej nie doszukaliśmy się takiej informacji. Do demontażu sprzęgła będzie nam potrzebne takie narzędzie. Jego wymiary podamy pod koniec filmu. Dzięki niemu tarcza sprzęgła i sprężyna będzie zamontowana w osi wałka sprzęgłowego. To z kolei ułatwi bezpieczny montaż skrzyni biegów.
użyjemy takiego smaru. To smar dedykowany przez producenta sprzęgła. Dealer BMW poleca użycie innego, dużo droższego. Dokładne pokrycie smarem wielowypustów tarczy i wałka sprzęgłowego jest bardzo ważne. Przed montażem skrzyni powinniśmy dokładnie skontrolować stan uszczelniaczy. Wyciek oleju z tego miejsca jest niebezpieczny dla sprzęgła. Olej czasem spływa stróżką na dół i możemy go zaobserwować na nierozebranym motocyklu. W tym miejscu. Po drugiej stronie mamy uszczelniacz, którego uszkodzenie może zaszkodzić wysprzęglikowi, a w skrajnym przypadku olej popłynie wzdłuż popychacza na drugą stronę skrzyni w kierunku sprzęgła. To miejsce powinno być koniecznie suche. Możemy tam znaleźć również płyn sprzęgła, jeśli uszczelnienia wysprzęglika są niesprawne. My wymienimy również filcowe uszczelnienie popychacza. Najczęściej nie ma takiej konieczności. Ten uszczelniacz oddziela obudowę sprzęgła od miejsca, gdzie zamontowany jest wysprzęglik i chroni głównie przed pyłem. Do nasmarowania wielowypustu wałka użyjemy oczywiście tego samego smaru do sprzęgieł. Natłuszczenie popychacza ochroni go przed korozją.
Ponieważ przewód hydrauliczny był już przy poprzedniej wymianie ratowany przed korozją, a dodatkowy otwór w osłonie gumowej nie pomógł i woda zbiera się dalej, decydujemy się na wymianę przewodu. Zastąpimy go przewodem polskiego producenta. Najbliższe kilka minut filmu będzie poświęcone wymianie przewodu i porównaniu zamiennika do oryginału. Sprawdzimy, czy wymiana wpłynie pozytywnie na pracę klamki, która pomimo sprawnego wysprzęglika i nowej sprężyny membranowej niechętnie powraca. Nasz zamiennik wyprodukowała firma Hel. W środku opakowania znajdziemy kilka przydatnych informacji, a sam przewód przypomina te znane z nowszych GS-ów. W komplecie znajduje się również zestaw śrub, którymi możemy zastąpić oryginalne. Sprawdzimy, czy warto. Zamiennik posiada tylko jeden otwór w tym miejscu. Oryginał 2. Jak się wydaje, o większej średnicy. Otwór drążony w śrubie w oryginale też ma większą średnicę.
Oryginalna śruba po stronie klamki też ma większy otworek od zamiennika. Decydujemy się na pozostawienie oryginalnych śrub. Zamiennik ma dużo większą średnicę. Oryginalny przypomina przy nim przewód rowerowy. Jak odpowietrzyć układ i prawidłowo ustalić poziom w zbiorniku płynu, możecie zobaczyć w tym filmie na naszym kanale. Przy takiej rozbiórce warto przyjrzeć się odkrytym przewodom elektrycznym. To dobra okazja do wyłapania ewentualnych uszkodzeń i przetarć izolacji. Jeśli poświęcimy temu chwilę uwagi, możemy uniknąć w przyszłości niepotrzebnych zwarć do masy i poszukiwań przyczyn upływu prądu. Za chwilkę zamontujemy obudowę filtra. Do obudowy zamontowany jest regulator ciśnienia paliwa zasilającego silnik. Tędy wpływa benzyna, dopływa do regulatora, rozdzielana jest na obydwa wtryskiwacze, nadmiar paliwa odpływa tędy do zbiornika paliwa.
Za chwilę opuścimy ramę i te dwa otwory powinny się pokryć. Sprawdzamy, czy wszystkie kable są na miejscu, opuszczamy ramę na swoje miejsce. Jeśli wszystkie otwory, które przed chwilą widzieliście, pokrywają się, możemy przystąpić do skręcania wszystkiego w całość.
Airbox mocowany jest tylko na tych 3 śrubach. Sprawdzamy kolejny raz przebieg przewodów. Układamy je tak, aby nie zablokować na przykład otworu na narzędzie do blokowania wału korbowego.
Teraz zdejmiemy nakrętkę ze szpilki spinającej ramę na silniku. Nakrętka powinna być przykręcona na klej. Jeśli udało się nam wzruszyć wcześniej tylko jedną, wystarczy, że pokryjemy klejem gwint tylko po tej stronie. W tym filmie widzieliście, jak sprawdzić grubość i ilu starczy na wieloklinie bez rozbierania motocykla. Tak to wyglądało wcześniej, przed wymianą sprzęgła. Teraz jest tak.
tym miejscu, niezależnie od tego, czy przepustnice były demontowane czy nie, należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe osadzenie cięgien przepustnic w gniazdach. Później nie będziemy mieli tutaj dostępu, a luźny bądź wysunięty pancerz rozreguluje synchronizację przepustnic. Jeśli linki będą na swoim miejscu, przepustnice po puszczeniu manetki powinny wracać do położenia początkowego. Niezależnie od wszystkiego, po takiej pracy warto zrobić synchronizację przepustnic. Jak to zrobić, zobaczycie na naszym kanale. Pozostało nam już tylko zamontować zbiornik paliwa. Jak zamontować prawidłowo zbiornik paliwa i wymienić filtr paliwa, możecie zobaczyć w tym filmie. Prace przy wymianie sprzęgła zakończone. Porozmawiamy jeszcze chwilkę o narzędziach, które mogą ułatwić pracę. Do demontażu skrzyni biegów i łatwego montażu użyliśmy dwóch prowadnic zastępujących śruby. To dwa stalowe pręty o średnicy jak najbardziej zbliżonej do otworów w skrzyni biegów. Oryginalne narzędzie BMW ma inny wymiar i jest wkręcane w miejscu tulei ustalających. My korzystamy z takich. Dzięki temu narzędziu łatwo wycentrujemy położenie sprężyny membranowej i tarczę sprzęgła w docisku sprzęgła. Można próbować sobie bez tego poradzić, stosując różnego rodzaju kombinacje kluczy nasadowych albo tulei,
ale najprzyjemniej pracuje się z takim narzędziem. Można to kupić za kilkadziesiąt złotych albo zlecić do robienia na tokarce. Dziękujemy za Waszą uwagę. Mamy nadzieję, że film będzie dobrą pomocą przy samodzielnej wymianie sprzęgła. Nawet jeśli sami się na to nie zdecydujecie, to wiecie już, jak to jest zrobione. Będziemy wdzięczni za łapkę i drobny komentarz. Z pewnością zwiększy to zasięg kanału, dzięki czemu będziemy mogli pracować dla Was dalej. Cześć!